Witajcie w kolejnym odcinku Gier z Kiosku. Dzisiaj pokażę wam kolejny świetny produkt gropodobny, a będzie to SnowRider. SnowRider to dzieło Tuna Technologies pochodzące z 2006 roku, a przynajmniej taką datę ma plik exe gry. Jest to zresztą jedyna gra tego studia i dobrze, bo to kompletny śmietnik. Gra miała być chyba jakimś symulatorem jazdy na snowboardzie, ale wyszło to tak beznadziejnie, że gdybym dostał SnowRidera na urodziny, to prawdopodobnie następnego dnia skoczyłbym z mostu. Ta gra to prawdziwy koszmar dla grającego. Narzekałem na Taxi Challenge Londyn? To jest 20 razy gorsze. No ale nie uprzedzajmy faktów. Po uruchomieniu gry zostajemy przerzuceni do brzydkiego menu. Wybaczcie, że nawet nie czekałem, aby je dobrze pokazać, ale na samego wideo dostaję mdłości. Wpisujemy imię i wybieramy swoją postać, której wybór nie zmienia w rozgrywce absolutnie nic. Następnie wybieramy rodzaj rozgrywki. Do wyboru mamy 3. Slalom, zbieranie monet i sprint. Każdy z nich pozwala nam wybrać jedną z 3 planż, z czego 2 trzeba odblokować podczas grania w grę za otrzymane medale. Slalom to... no cóż, slalom. Niespodziewane. Omijamy flagi, czy jak to się nazywa. Za każdą nieominiętą flagę dostajemy karę czasową. Całość posiada beznadziejne sterowanie, a każda utrata prędkości zajmie nam miesiąc na ponowne rozpędzenie się. Zbieranie monet to, jak sama nazwa wskazuje, zbieranie monet. Jeździmy po tych samych planszach i zbieramy monety. Im więcej uzbieramy, tym lepszy wynik będziemy mieli na koniec. I zostaje sprint. Sprint to po prostu zjazd z góry na dół w jak najkrótszym czasie. Koniec. To jest cała gra. Jeśli ktoś kiedyś by was zamknął w pokoju z komputerem i dał wam jedynie SnowRidera, to lepiej odpalcie sobie sapera. Nie tego sapera, tego sapera. Znaczy, tego też możecie, nawet warto. Po prostu chodziło mi o tego Windowsowego sapera. Ale SnowRider miał nawet swoją wersję na PlayStation 2. Niestety nie mam takowej wersji pod ręką, więc nie jestem w stanie ocenić, czy działa równie źle co podstawowa wersja. Ale z tego, co widać na załączonym nagraniu, jest to dokładnie ta sama gra co na Windowsie. Dlaczego wspominam o wersji PS2, zapytacie? Ano dlatego, że gra nie posiada żadnych ustawień graficznych. Serio. Do tego domyślnie odpala się w 800x600. I tak, jest możliwość edycji pliku konfiguracyjnego i ustawienia customowej rozdzielczości, ale i tak nic się nie zmienia, jeśli chodzi o jakość. Gra i tak działa w rozdzielczości 640x480 pikseli i rozciąga obraz do danej rozdzielczości. Dlaczego 640x480? Bo to rozdzielczość palowego PS2. A twórcy poszli najprostszą drogą przy portowaniu gry na konsolę. Po prostu stworzyli wersję PC-ową tak, aby bez problemu mogła ruszyć na sprzęcie PS2. Wtedy tylko szybka kompilacja dla konsoli i tada! Port konsolowy, który działa tak samo jak oryginał. Jeśli chodzi o usterki techniczne, to cóż, standardowo gra wykrzycza się przy alt-tabowaniu, ale i tak nic nie pobije instalatora, który skraszował się od razu po włożeniu płytki. To by było na tyle. Wiem, że najprawdopodobniej najkrótszy film, jaki widzieliście, ale nie ma co tu więcej powiedzieć o grze, w której nic nie ma. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, cześć.